Witajcie, proszę Państwa, dzisiaj szybki temat, godzina 6:47, Petrolhead number one już na przejściu granicznym w Kołbaskowie, ale 60 z V8 pod maską. Z jednej strony wczesna godzina, bo akurat jeden z widzów właśnie jest przejazdem przez przejście graniczne w Kołbaskowie i pomyśleliśmy, kurczę, nakręćmy próbę autostradową, a z drugiej strony sobota i tak wcześnie, ponieważ w tym egzemplarzu podobno nie ma kagańczyka. Znaczy wiadomo, jest, ale w formie jedynie przykrego wspomnienia. BMW E60 550i, rocznik 2008. Dzisiaj nawet prezentacji nie będziemy sobie kręcić. Próba autostradowa z pomiarami z raceboxem, ale przyznacie, konfiguracja bardzo ładna. Auto było ściągnięte jakiś tam czas temu ze Stanów Zjednoczonych. M-pakiecik, duża felga, fotele. Czy są tutaj komforty, proszę Państwa? Czekajcie, bo kluczyk jest włożony. Są komforty. O, teraz nie będzie pikało. A, fani BMW nie lubią tego dźwięku chyba. Wiecie, z tym dźwiękiem jest tak, że to nie wiadomo, czy został kluczyk w stacyjce, czy na przykład padła skrzynia biegów. Tutaj jak został ściągnięty ten samochód, no to miał padniętą skrzynię biegów, została wyremontowana. No tak się maszyna prezentuje, romantycznie o wschodzie słońca. Może zajrzymy sobie pod maskę. I to jest, proszę Państwa, serducho. 4,8 litra V8, wolno ssące, prawie 5 litrów, generujące 367 koni mechanicznych oraz 490 Nm. No co, nad 550i jest jedynie już M5, no nie licząc tam Alpin jakiś. Znaczy jakiś Alpin, no szacuneczek dla Alpin oczywiście, no tak powiedziałem nieładnie. Napęd mamy tutaj na tył, 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów ZF6 HP, ale w wersji sportowej, tej lepszej. Zamkniemy sobie maskę, tak jest, było coś takiego. Były w ogóle 550i z manualną skrzynią biegów, normalnie jak zwierzę, była walka z Gałęcjuszem. Ale wiecie, co kto lubi, też miało to swój urok, klimacik. Proszę bardzo. Sportowy taki ZF tutaj, no to ma przycisk Sport, taki lewarek. O, tutaj już po konsoli centralnej widać, że jest to Polift, to się różni. No i co, producent deklaruje, że ten wóz przyspiesza do pierwszej setki w 5,3 sekundy. Mamy tutaj instalację gazową i trochę bagażu w bagażniku. No i prędkość maksymalna podobno 250 km na godzinę, a bez kagańczyka cholera wie. Ustawiam kamery, ładuję się za kierownicę i myślę, że możemy cisnąć. Dobra, to czas palić bestię i przy tym soundcheck. Wydeszek jest tutaj troszkę dziabnięty. Nawet mamy taki pstryczek, elektryczek. Ciekawe, kurczę, od czego może on być? No powiem wam, maszyna gada naprawdę srogo. No dobra, lecimy. Okej, jeszcze nie wyzerowałem tutaj zużycia paliwa przecież. Ale powiem wam, tutaj prędkość maksymalna no będzie fajna już taka. Dobra, skasowane zużycie paliwa. Później sobie zobaczymy. Zrobimy sobie niespodziankę. Ja tutaj prędkość sobie ustawię. Albo nie, dobra, niech będzie zużycie. Skrzynię zaraz na sport damy. Właśnie ciekawe, czy tutaj na S przerzucać, czy na sport i będzie wszystko ok. Chyba na sporcie po prostu i to już wszystko będzie jasne. Kierowniczka elektrycznie regulowana. No, będzie problem z kontrolą, z trakcją, mi się wydaje. Już przy tej mocy. No, powiem wam,
Powiem wam, nie, kurczę, Petrolhead zmęczony jeszcze trochę chyba. Naturalnie tutaj moc jest rozwijana, no bo jednostka wolno ssąca, tak liniowo po prostu wszystko to przebiega, no to nie było też problemu z trakcją. No kickdown jakbym tak dał konkretnie, no to tak. No dobra, tutaj zwalniam, bo ograniczenie i za chwilę rękaw. E60 jest przypołowe. Kurczę, BM-eczki to raczej są kontrolowane, ale przynajmniej ta nie jest ciemna. Jeśli chodzi o wiatr, no to dzisiaj jest on z bokowca. Hallo? Where you want to go now? Nach Schmölln und zurück. Was machen Sie in Schmölln? Ich mache Videotest mit diesem Auto. Videotest. Ja? Was heißt das? Petrolhead number 1, YouTube. Ah, Ja? okay. Then, let's go. Okay. Thank you very much. Bye. Bye. Patrzcie, tyle osób hejtuje w komentarzach, a tutaj nawet pan z niemieckiej Straży Granicznej lajka dał, kciuka pokazał i powiedział viel Spaß. Także ja pierniczę. Ludzie, po co się hejtować nawzajem? Po co? No i dobra, ciśniemy na sport. No i 100-200. No. I 3, ale było z górki 1,8%, do drugiego mostu 224. Dobra, i takie porządkowe według GPS-u 240 już jest. Spalanko 30. Ole, tutaj ten silnik lubi obroty. Ten tryb sport. Dobra, może sprawdzimy, czy jest tutaj kagańczyk. Licznik to już widzę zamknięty. Nie. Nie ma, proszę Państwa, kagańczyka i jeszcze jeden bieg w zanadrzu. Ale ta skrzynia biegów w trybie sport damy sobie już normalnie. Nawet strasznie wysoko trzyma ten silnik. No jest, luźny Ryszard. Tutaj pod górkę jechaliśmy, no to nie, i zwolniłem, to nie liczy się te 200-250. Sprawdź sobie prędkości obrotowe. To przy takich 200. Nie no, żartuję, panie drogi. 140 km na godzinę. Normalna prędkość podróżna. 26 litrów średnie zużycie paliwa, ale spada jak zwolniłem. 140 według prędkościomierza, no to jest 2541. 120, no to mamy 2201. I stóweczka 1830. Nie, 29. No i dobra. Tutaj na razie na luzie, nawet trybu sport nie włączam. No, ze 280 według GPS-u chyba tutaj pęknie. Tak coś mi śmierdzi. Takie coś mam przeczucie. Ale w ogóle odczucie prędkości w tym samochodzie, ojejku. Normalnie te 170 to jest takie opowiadanko, takie historie można opowiadać. Tryb sport. Jest skrzynia w trybie sport. I dzida. Ale ta skrzynia jest, no, wulgarne 6 HP strasznie. W tym trybie sport. No 13,22, aha, i minus 1,8%. Kurde. Dobra, 200-250 sobie sprawdźmy. Dobra. 15,98 i minus 0,8%. Pojedziemy sobie nach Schmölln und zurück. Czy dalej trochę? Pojedziemy dalej. Tutaj już sobie tak spokojnie na razie przelecę, myślę. Zjeżdżamy. Trzeba sobie tutaj zrobić soundcheck koniecznie. Ojejku, to będzie coś pięknego. Aż tutaj na środek tak głowę dam. O, pojadę 6, o no. O. Nie no, nie chcę, żeby tutaj szum był po prostu. Tomku, tutaj może też lekko w dół dam. I
kickdownik damy. Yeah. Aż tu kurczę ten dźwięk to aż tak, chciałem powiedzieć, zmusza nas, żebyśmy bokiem tu polecieli, ale nie, no nie jesteśmy przecież popeliniarzami. Nie no, super chodzi ten silnik. Ja pierniczę. Bardzo fajne prowadzenie, wiadomo, mamy tutaj niski profil opony, ale też nie jestem pewny, czy nie ma tutaj przypadkiem tych aktywnych stabilizatori. A co to kurczę, virtuti militari? Co ja po włosku zaczynam mówić? Jezu! No i dobra, 100-200. Cóż za romantyczny wschód słońca. Plus 0,3% i 13,92. Ja tutaj zwalniam, bo ciężarówki blisko siebie jadą. Nigdy nie deptamy, jak ciężarówki blisko siebie cisną. No i tutaj oby była pusta droga. Jest, pięknie. Coś od hamulców. Dobra, 277 km na godzinę, już tej maszyny nie będziemy męczyć. Mi się wydaje, że jak kaganiec tutaj został usunięty, to czasami tak w autach jest, że jak miniemy jakąś prędkość, to coś może tutaj wyskoczyć. Na przykład mi w E55 AMG W210, jak ściągnąłem kaganiec i przekroczyłem 250, to nie chciał się załączyć tempomat. Trzeba było zgasić samochód, odpalić, no i jeszcze raz cisnąć. No już nie będziemy tutaj próbować, skoro jakieś takie błędziki. To tak spokojnie 170 już sobie możemy dojechać do granicy. E60 mimo lat wciąż trzymają fason. Niesamowicie pewnie się prowadzą przy wysokich prędkościach. Myślę, że nawet lubią wysokie prędkości. No i przede wszystkim to bardzo komfortowe samochody. No jak jeszcze tutaj fotele, komforty, no to panie drogi, kto nie siedział w komfortach od BMW, ten nie wie, o czym mówię. Ale dobra, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.